Europa się sypie i to nie tylko w wymiarze politycznym, ale także moralnym, a Władimir Putin doskonale to widzi. I dał kolejny raz Zachodowi ultimatum, aby zakończyć wojnę na Ukrainie, dając do zrozumienia swoimi groźbami, że jeżeli Stany Zjednoczone nadal będą uparcie wspierać Ukraińców, mogą doprowadzić nie tylko do absolutnej katastrofy samej Ukrainy, ale również upadku Europy, jaką dotychczas znaliśmy. Teoretycznie od 2008 roku putinowska Rosja negocjuje sprawę Ukrainy, ale z drugiej strony w tym samym roku Kreml zdecydował się w nocy z 7 na 8 sierpnia zaatakować Gruzję 16 lat po zakończeniu poprzedniej wojny w Osetii Południowej. Federacja Rosyjska zbombardowała terytorium Gruzji. Zbombardowano zaludnione i spokojne obszary. To nic innego jak klasyczna międzynarodowa agresja. Z jednej więc strony władze amerykańskie od lat są oskarżane o to, że po upadku ZSRR próbują przesuwać siły natowskie w kierunku wschodnim i to, że ich intencją wcale nie jest, aby na Ukrainie zapanował pokój, chcąc przy tym osłabić i rozczłonkować Rosję oraz ostatecznie doprowadzić do zmiany reżimu. Ale z drugiej strony nasuwa się pytanie, jak można wierzyć komuś, kto jest notorycznym kłamcą i byłym oficerem KGB, skoro do niedawna poklepywał się po plecach z Zachodem, a dziś wbiłby najchętniej w te plecy nóż niczym Brutus. Tyle, że tu nie jesteśmy w starożytnym Rzymie, tylko w Europie 2024 roku i coraz więcej wskazuje na to, że taktyka Stanów Zjednoczonych katastrofalnie zawodzi. A zagrożony jest nie jeden gość z przerostem ambicji, tylko miliony istnień. Bo wieloletnie spiskowanie, kombinowanie lub wręcz romansowanie zachodnich polityków z Rosją Putina doprowadziło do procesu wyniszczającego nie tylko Ukrainę, ale co gorsza, sprowadziło poważne zagrożenie dla Polski i świata globalną wojną. Zresztą bardzo dosadnie w kwestii obecnych globalnych zagrożeń wyraził to amerykański politolog, twórca teorii realizmu ofensywnego i zarazem wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie w Chicago, profesor John Mearsheimer. Cóż, myślę, że powinniśmy być bardzo zaniepokojeni. Istnieją trzy główne obszary na świecie, które budzą szczególny niepokój. Pierwszym jest Bliski Wschód, gdzie toczy się intensywny konflikt między Izraelczykami a Palestyńczykami w strefie Gazy, grożący eskalacją. Drugim jest Ukraina, gdzie wojna z Rosją może wciągnąć zachodnie mocarstwa i przerodzić się w większy konflikt. Dziś więc specjalnie dla Was dokonam analizy, co dzieje się z naszą współczesną Europą. Zapraszam na film. Wiele wskazuje na to, że tak zwykli Polacy, jak i szerzej Europejczycy mają dość elit politycznych starego kontynentu, działających w porozumieniu z waszyngtońskimi władzami. Wystarczy spojrzeć na wyniki pierwszej tury wyborów we Francji, gdzie liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen zdobyła ponad 50% mandatów. I choć w drugiej turze poszło jej już znacznie gorzej, to dla wielu Francuzów przerażającym stał się fakt, że gdyby Le Pen wygrała, skrajna prawica rządziłaby Francją pierwszy raz od II wojny światowej. Europa zdaje się pogrążać w chaosie. Budżety wielu europejskich państw toną w długach, a ich dane gospodarcze również nie napawają optymizmem. Między innymi dlatego coraz większa część Europejczyków nie tylko nie popiera wojny na Ukrainie, ale widoczne są nastroje antyimigranckie i to nie tylko te tyczące się imigrantów z Afryki lub Azji. Samo zniechęcenie do wojny za naszą wschodnią granicą zostało doskonale zobrazowane w ostatnim badaniu Nowojorskiego Instytutu Spraw Globalnych, które ujawniło, że 88% zachodnioeuropejskiego społeczeństwa chce, aby NATO dążyło do negocjowalnego rozwiązania wojny na Ukrainie. I tu należy przypomnieć, że zaledwie kilka tygodni temu członkowie delegacji z około 100 krajów spotkali się na pokojowej konferencji w Szwajcarii, podczas której próbowano ustalić spójne warunki zawarcia pokoju na Ukrainie. Ale co równie zaskakujące, spośród 92 krajów zaproszonych na szczyt, tylko 77 podpisało końcowe porozumienie, a część z nich, jak Indie, Meksyk
Meksyk, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Tajlandia, Indonezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie odmówiło podpisania wspólnego komunikatu, a Brazylia uczestniczyła jako obserwator i ostatecznie także nie zdecydowała się wspierać owego porozumienia. Okazuje się jednak, że ten ruch jest ważnym dowodem na to, że zakulisowo dzieje się znacznie więcej niż możemy się dowiedzieć z mainstreamowych mediów, bo taki rozwój sytuacji to kolejny policzek dla Stanów Zjednoczonych i Zachodu, gdyż jak możecie się domyślać, wszystkie z wymienionych około 10 krajów są członkami organizacji BRICS lub planują dołączyć do BRICS w niedalekiej przyszłości. Natomiast kolejny wielki gracz, czyli Chiny, w ogóle odmówiły udziału w szczycie, a przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, co może wydawać się pewną niedorzecznością, tym bardziej, że to oni są krajem atakującym Ukrainę, o dziwo w ogóle nie zostali nawet zaproszeni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Bergen w piątek wieczorem. W szczycie wezmą również udział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i wiceprezydent USA Kamala Harris. Celem szczytu jest stworzenie jedności wokół planu pokojowego przedstawionego przez Ukrainę. Jednak Rosja nie została zaproszona, a jej główny zwolennik, Chiny, również nie będą obecne. Przyznacie więc, że w tak nietypowej sytuacji z jednej strony należałoby zadać pytanie, jak oni do cholery zamierzają zakończyć wojnę z Rosją, skoro nie zaprosili jej przedstawicieli do rzeczowej dyskusji. Ale z drugiej strony trudno się dziwić, skoro Putin wciąż podtrzymuje retorykę zastraszania niemal wszystkich swoich sąsiadów, organizując coraz to nowsze formy wywierania presji, chociażby kolejnymi manewrami mającymi miejsce w maju i czerwcu, wiążącymi się z przygotowaniami do ewentualnego użycia taktycznej broni jądrowej. Rosjanie przeprowadzili je wówczas w pobliżu granic z Ukrainą, a także w bezpośrednim sąsiedztwie północnej flanki NATO. Zresztą w trakcie tych manewrów rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Finlandii i Szwecji. Dodatkowo to, że przedstawiciele Kremla nie zostali zaproszeni na wspomnianą pokojową konferencję, może uzasadniać również fakt, iż Putin niezmiennie forsuje swoją wizję zakończenia tego konfliktu. I to od jakiegoś czasu, tylko i wyłącznie w jeden jedyny słuszny według niego sposób, gdzie fundamentalną podstawą wstrzymania działań wojennych ma być wycofanie się wojsk ukraińskich z terenów, których aneksję Putin ogłosił w 2022 roku oraz zadeklarowanie przez władze w Kijowie, że Ukraina wyrzeka się raz na zawsze dążenia do przyjęcia w struktury NATO. Dodatkowymi warunkami, jakie miałyby być zaakceptowane w ramach rozmów pokojowych, których życzy sobie Władimir Putin i jego świta, jest zaakceptowanie przez Ukrainę rosyjskich aneksji. Ukraina miałaby stać się państwem neutralnym, nie należącym do żadnych z sojuszy wojskowych i nie posiadającym żadnej broni atomowej na swoim terytorium. Kolejnym punktem jest demilitaryzacja Ukrainy, czyli ograniczenie do minimum jej potencjału militarnego. Putin nie zapomniał oczywiście również o denazyfikacji Ukrainy, do której to pije od samego początku ataku. Zagwarantowanie praw ludności rosyjskojęzycznej, a następnie zapisanie tych wszystkich ustaleń w ramach niepodważalnego aktu prawno-międzynarodowego oraz zniesienie wraz z jego podpisaniem wszelkich sankcji nałożonych na Rosję i jej obywateli. Jak więc sami możecie zauważyć, warunki wręcz drakońskie i raczej mało prawdopodobne do spełnienia. Tym bardziej, że Ukraina musiałaby wycofać się z części obecnie kontrolowanych terenów i prawie całkowicie się rozbroić. Ale faktem jest również, że zorganizowanie takiej konferencji z pominięciem Rosji dla mnie osobiście było jedynie kolejnym marnotrawstwem publicznych pieniędzy, bo niby co miała ona wnieść w naszą rzeczywistość? Szczerze, kompletnie nie wiem i co więcej, wydaje mi się, że w pewien sposób obnażyła ona kolejny raz brak jednolitego stanowiska wielu znaczących na globalnej arenie politycznej państw i tym samym ich przywódców. A myślę, że to była zasadniczo porażka. Można nawet powiedzieć, że przyniosła ona odwrotny skutek dla Ukraińców, którzy mocno na nią naciskali. Wierzyli, że mogą zorganizować konferencję, zaprosić prawie wszystkie kraje na świecie, z wyjątkiem Rosji, i osiągnąć znaczący konsensus. Było to jednak złudne. Prawie wszyscy rozumieli to od samego początku, jeszcze zanim konferencja się odbyła. Ostateczny komunikat był znacznie rozwodniony w porównaniu do tego, czego naprawdę chcieli Ukraińcy
i nie wnosił wiele. W rezultacie konferencja jedynie ukazała, jak słaba jest obecnie pozycja Zachodu i Ukrainy. Stany Zjednoczone Ameryki były dotychczas od wielu dekad największym światowym hegemonem, ale jak pewnie zauważyliście, świat w ostatnich 2 dekadach poszedł naprawdę mocno do przodu, a USA przespało wiele istotnych aspektów, przez które tak one, jak i dawne europejskie mocarstwa kolonialne mają obecnie poważne problemy. Demokraci, zarówno ci amerykańscy, jak i europejscy, w większości znaleźli się w poważnych tarapatach, walcząc o przetrwanie, i najlepszym tego przykładem mogą być problemy, z jakimi obecnie boryka się Francja, a mogą one zmienić przyszłość całej Europy. Zaledwie kilka tygodni temu prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegał obywateli francuskich, że przesadne radykalizowanie polityki, zarówno tych prawicowych, jak i lewicowych ugrupowań we Francji, mogą doprowadzić kraj do wojny domowej, a jego słowa były obszernie komentowane w tamtejszych i zagranicznych mediach. Choć szczerze mówiąc, od momentu, kiedy zacząłem publikować treści na YouTubie, uwierzcie mi, mam coraz mniej zaufania do tego, co mają nam do przekazania główne nurty medialne. I jestem pewien, że to subiektywne odczucie dotyczy nie tylko mnie. Z pewnością nie da się także ukryć tego, iż na obecne problemy niektórych europejskich państw zdecydowanie ma wpływ ich kolonialna i imperialistyczna historia. Ani Niemcy, ani Francuzi, ani Anglicy, Belgowie, Holendrzy lub nawet Rosjanie nigdy nie zostali jako państwa rozliczeni, ani tym bardziej osądzeni za to, co uczynili innym narodowościom. A teraz odbija się im to czkawką. Tak zwany biały Europejczyk w imię postępu już wieki temu dokonywał niesłychanych okrucieństw. Można by sobie więc zadać przewrotne pytanie, czego my Polacy szukamy w tym towarzystwie. Odpowiedź jest prosta. My też, co by nie było, jesteśmy biali i taki mamy w sumie klimat oraz położenie. Polska jednak, jak przecież doskonale nam wszystkim wiadomo, sama stała się kilka razy ofiarą kolonialnych rozbiorów. A niestety, także dziś europejskie elity polityczne przeginają coraz bardziej, powodując samozagładę Europy. Ultraprawicowi politycy prawie w całej Unii Europejskiej odnieśli w ostatnich latach znaczące sukcesy. W Niemczech na gwałtownym spadku zaufania do rządu Olafa Scholza najbardziej zyskuje skrajna prawica, czyli AfD. W 2022 roku ultraprawicowa partia Szwedzcy Demokraci zajęła 2. miejsce w parlamencie. W 2023 roku do greckiego parlamentu weszły 3 skrajnie prawicowe partie, a partia Nowa Demokracja zdobyła 40% głosów. W tym samym roku ultraprawicowa partia Prawdziwi Finowie zdobyła rekordowe 20% głosów w wyborach parlamentarnych, a w Holandii Partia Wolności zdobyła ćwierć miejsc w parlamencie i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tak w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie ultraprawicowi politycy wyróżniają się na tle umiarkowanych, stając się świeżym powiewem w polityce, obiecując szybkie rozwiązania nagromadzonych problemów, często na fali populistycznych haseł. Politolodzy twierdzą, że istniejące systemy polityczne nie spełniają w pełni oczekiwań obywateli. No, co by nie mówił, nie spełniają. Co prowadzi do wzrostu popularności radykalnych partii. Ale zaprzeczeniem tych tez w ostatnich wyborach okazała się być właśnie nasza Polska. Nie zmienia to jednak faktu, że tak Zachód, jak i pośrednio nasz kraj niewątpliwie znalazły się w trudnej sytuacji, ponieważ w kwietniu 2022 roku, zaledwie 2 miesiące po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przedstawiciele Ukrainy i Rosji zasiedli do stołu negocjacyjnego w Stambule w nadziei na wypracowanie porozumienia pokojowego. Zgodnie z tamtejszymi ustaleniami, Putin zaoferował Ukrainie kontrolę nad 93% jej międzynarodowo uznanych terytoriów, akceptując jedynie, że Krym pozostanie rosyjski i tak samo 1/3 dawnego spornego regionu Donbasu. Ale Zełenski ostatecznie odmówił, ponieważ był pod presją rządów amerykańskiego i brytyjskiego, aby wycofać się z takiego porozumienia pokojowego. W owym czasie rząd USA podjął duże ryzyko, myśląc, że Ukraina może wygrać i z pomocą Ameryki pokonać Rosjan. Co zrozumiałe dla rządów USA i Wielkiej Brytanii, było to ryzyko na dość niskim poziomie, ponieważ
ponieważ to nie ich wojska walczyły i nie przez ich ziemię przetoczyła się wielomilionowa fala uchodźców. Z upływem czasu setki tysięcy Ukraińców straciło życie, a nas jako kraj miliardy złotych kosztowała pomoc dla walczącej Ukrainy i ludzi uciekających z jej terytorium. Na domiar złego dziś Putin po tych wszystkich perturbacjach oferuje Ukrainie jedynie 78% jej terytorium i zdecydowanie nienawidzi nas Polaków jeszcze bardziej niż kiedyś. A rysująca się coraz wyraźniej na wojennym horyzoncie porażka Stanów Zjednoczonych i NATO, które władowały setki miliardów dolarów w tę wojnę, z pewnością także i Waszyngtonu nie napawa optymizmem, tylko że oni są daleko stąd. A to stanowi ogromną różnicę. Podsumowując dzisiejszą analizę, to obecna sytuacja geopolityczna z pewnością jest dla ludzi o mocnych nerwach lub tych, którzy mówiąc kolokwialnie mają totalnie na nią wywalone. Choć jeśli wierzyć temu, co mówi Donald Trump, wojna skończy się szybko, jeśli tylko on obejmie fotel prezydenta w USA. A po fatalnej debacie Joe Bidena właśnie z nim jest to niemal pewne, że ponownie zasiądzie on w Białym Domu. Miejmy więc przy tym wszystkim tylko nadzieję, że jego sympatia do nas Polaków nie uległa zmianie, a ten szybki koniec wojny nie odbije się na nas Polakach i naszej ojczyźnie. Tyle na dziś. Dziękuję za Wasze nieocenione wsparcie i dzisiejszą uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowy.